Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wygląda amerykański kemping, jak go zarezerwować i oprowadzę Was trochę po kempingu, na którym akurat jestem. Zapraszam! Kemping możecie zarezerwować przez stronę recreation.gov, do której link będzie w opisie tego filmu. I jest to strona oczywiście rządowa, więc to są kempingi państwowe. Natomiast są też kempingi prywatne, których nie znajdziecie na stronie oczywiście recreation.gov. I tutaj są dwa sposoby, żeby je znaleźć. Jeśli jedziecie w jakiś rejon i nie ma akurat kempingu na recreation, możecie wejść na mapę Google i popatrzeć, czy tam jest jakiś kemping prywatny. Ewentualnie możecie użyć jednej z wielu aplikacji, w której znajdziecie wszystkie kempingi prywatne i państwowe. I też taki link do przykładowej aplikacji, której akurat ja używam, podam Wam w opisie. Więc na początek oczywiście trzeba sobie zarezerwować miejsce na kempingu i tutaj można to zrobić w dwojaki sposób. Albo oczywiście przez stronę, przeważnie z dużym wyprzedzeniem, jeśli teren, w który jedziecie, jest oblegany przez turystów. Natomiast na Recreation.gov i na prywatnych zresztą też są takie kempingi, gdzie można zarezerwować miejsce przez internet, ale są też miejsca tak zwane first come, first serve, czyli po prostu kto pierwszy przyjeżdża, ten sobie może zarezerwować na miejscu na dany okres czasu. Doba, jak to nazwać, kempingowa, no bo nie hotelowa, trwa od godziny 14 w dniu przyjazdu, czyli pierwszy dzień rezerwacji, do godziny 12 ostatniego dnia, który rezerwujecie, czyli po prostu przed 12 trzeba z kempingu się wyprowadzić, wyjechać. Cena na 2024 rok za dobę na takim kempingu waha się między $20, a najdroższe widziałem chyba w okolicach 600 nad Lake Tahoe. I to oczywiście zależy od standardu, który jest na danym kempingu. Zależy od miejsca, jakie rezerwujecie na danym kempingu, ponieważ na jednym kempingu może być miejsce, które kosztuje właśnie 20 powiedzmy dolarów za dobę, a jakiś wyższy standard, gdzie macie podłączony prąd na przykład, albo macie doprowadzoną wodę, którą możecie podłączyć do swojej przyczepy, będzie dużo droższe wtedy, tak? W cenie kempingu macie miejsce, na którym możecie postawić swoją przyczepę bądź samochód. Macie kawałek swojego terenu, na którym możecie rozbić namiot. Macie palenisko przeważnie, jest miejsce albo skrzynka bardziej, w której możecie zamknąć jedzenie. Dlaczego to jest ważne? O tym za chwilę, to jest też ciekawy temat. No i teraz łazienki. W najgorszym wypadku będziecie mieli tylko łazienkę typu Sławojka. Oczywiście troszeczkę lepszym standardzie niż taka typowa polska. Wyżej będzie toaleta, gdzie normalnie w kibelku będzie się woda spłukiwać, tak jak powiedzmy w domu. I umywalka, gdzie można umyć ręce bądź zęby, cokolwiek. Następny poziom, no to będą prysznice. Prysznice są płatne i tutaj jeśli macie prysznicę, to przygotujcie sobie gotówkę w postaci 25 centówek. To jeszcze są oczywiście kempingi, które mają bardzo wysoki standard, na których na przykład, nie wiem, będziecie mieli basen ogólnodostępny, w którym będzie jakiś sklepik, gdzie można sobie kupić coś, nie wiem, do picia, jakieś snaki. Oprócz tego na każdym kempingu powinna być dostępna woda pitna
I tutaj właśnie przykład z naszej dzisiejszej wyprawy. Jest kranik, gdzie możecie sobie przyjść i nabrać wody do picia. Teraz też na naszym przykładzie pokażę Wam, jak wygląda takie typowe miejsce na kempingu. Czyli tak jak tutaj widzicie, jest wjazd, który jest wyasfaltowany, jeśli tak to można powiedzieć. Jest numer miejsca naszego. Zmieściły się 2 samochody. Akurat dzisiaj były w cenie 2 auta. I tak, teren tutaj cały jest do wykorzystania dla nas. Czyli moglibyśmy sobie tutaj rozbić jeszcze jakiś namiot, czy 2 namioty, jakbyśmy chcieli. Natomiast my mamy namiot przymocowany do naszego samochodu. Tak. Tu mamy stolik, w którym można sobie zjeść śniadanko, obiad, kolację. Mamy oczywiście rozwieszone nasze hamaki. Tu jest miejsce, gdzie można sobie rozpalić ognisko. I uwaga, jak rezerwujecie kemping, sprawdźcie, bo często są zakazy, nie można palić ognisk w ogóle. Jeśli rzeczywiście jest taki zakaz, to będzie na pewno informacja na stronie kempingu, na który chcecie zarezerwować. A teraz, co to jest ciekawego? To jest, słuchajcie, skrzynka, w której należy przechowywać jedzenie. Dlaczego to jest takie ważne? Więc wyobraźcie sobie, że jak jechaliśmy na ten kemping, to już po drodze, na tych znakach, na których można wyświetlać różne informacje, było ostrzeżenie. Uwaga, w tym rejonie były ostatnio widziane niedźwiedzie. Uważaj na siebie. No i właśnie po to jest ta skrzynka, ponieważ niedźwiedź ma węch chyba 200 razy bardziej czuły niż człowiek. I on po prostu, jak zostawicie żarcie w rejonie, gdzie występują niedźwiedzie, jak wystawicie je na zewnątrz, zostawicie je, nie wiem, w samochodzie, no to jeśli ten niedźwiedź przyjdzie, to macie pewne, że nie wiem, powiedzmy zostawicie je w lodówce turystycznej, to lodówka będzie w szczątkach. Jeśli niedźwiedź dostanie się do samochodu, czego Wam nie życzę, no to ten samochód po prostu będzie zniszczony w środku. Dodatkowo, jeszcze Wam pokażę, na kempingu dostaliśmy też informację, uwaga na niedźwiedzie, bla bla bla, o tym, że one się naturalnie nas boją, żeby do nich nie podchodzić, żeby ich nie karmić i o tym, czego nie można zostawiać poza taką skrzynką. Czyli wyobraźcie sobie, że tak, nie mówię tylko o jedzeniu, takich oczywistych rzeczach jak śmieci, ale też na przykład, gdzie to było? O, jakieś odżywki do włosów, spray na insekty, benzyna, olej, to wszystko ich może przyciągnąć do takiego miejsca. No i zgadnijcie, co się stało, jak wjechaliśmy wczoraj na kemping. Pierwsze co, oczywiście na naszym miejscu, w naszym rejonie pojawił się miś, którego możecie zresztą teraz oglądać, podczas kiedy ja opowiadam. No, także taki kemping dzisiaj. W ogóle się nie boi. No i w środku, w tej skrzynce mamy wszystko. Mamy oczywiście naszą lodówkę turystyczną, wszystko co może tego misia do nas przyciągnąć. No właśnie po to, żeby nam nic nie zniszczył.
A tak wygląda toaleta na tym kempingu. Jest to trochę wyższy standard. Mamy kibelek, w którym normalnie spłukiwana jest woda. Mamy umywalkę. Co na takie kempingi, gdzie nie ma prysznica? My mamy własny prysznic po prostu. Mamy taki mały namiocik, w którym można sobie ten prysznic wziąć, więc nie jest to jakimś wielkim problemem dla nas. No i w sumie to, jeśli chodzi o kemping, to chyba tyle. Na koniec jeszcze jako ciekawostkę chciałem Wam powiedzieć, że są opcje w Stanach Zjednoczonych, żeby kempować za darmo i o tym na pewno będzie jeden z kolejnych odcinków, także obserwujcie. Chciałbym również polecić tą formę turystyki, jeśli jesteście w Stanach. Daje ona niesamowitą możliwość obcowania z naturą. Kempingi przeważnie są w takich miejscach, gdzie raczej nie będzie hotelu, ale co jest atutem ich, będzie tam na pewno droga, która Cię doprowadzi do tego kempingu, asfaltowa droga. Także warto brać to pod uwagę, jeśli jedziecie do Stanów i chcecie poobcować z naturą. Miejcie z tyłu głowy też to, że przeważnie na kempingu nie będzie zasięgu w komórce, co za tym idzie, nie będzie internetu. Dla niektórych to na pewno będzie plus, dla niektórych minus, także jest to coś do rozważenia. Ale też na stronie Recreation.gov tam będzie informacja przeważnie, czy jest zasięg komórkowy i która sieć odbiera. Także to tam też można sobie sprawdzić. Jeśli rozważacie podczas swojej podróży do USA kemping, to też pamiętajcie, że warto zarezerwować go dużo wcześniej. Kempingi w Stanach są bardzo popularne. Większość osób ma swoją przyczepę kempingową i co tydzień gdzieś nią się rusza. Także ta dostępność kempingów w krótkim terminie jest przeważnie prawie że zerowa. Zalecam z takim przynajmniej 3-miesięcznym, a może nawet półrocznym wyprzedzeniem. Jeśli znacie trasę, to wtedy właśnie zacznijcie bookować sobie kempingi. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dajcie również znać, czy jest jakiś temat, który byście chcieli, żebym poruszył, nagrał o nim odcinek. Jeśli tak, chętnie to zrobię. Także dzięki jeszcze raz i do następnego razu. Pozdrawiam, cześć.